Jest czerwcowa noc, rok 1574. Wawel, zazwyczaj tętniący życiem serca Rzeczpospolitej, pogrążony jest w niespokojnym śnie. Jednak w komnatach królewskich panuje nienaturalne poruszenie. To nie są przygotowania do balu ani narada wojenna. To przygotowania do ucieczki. Król polski Henryk Walezy, pierwszy elekcyjny monarcha potężnego państwa obojga narodów, zamierza zbiec jak pospolity złodziej. Jak do tego doszło? Dlaczego władca jednego z największych imperiów ówczesnej Europy postanowił porzucić koronę i uciec pod osłoną nocy? Cofnijmy się o rok na pola elekcyjne pod Warszawą. Był rok 1573. Po śmierci ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta, Rzeczpospolita stanęła przed bezprecedensowym wyzwaniem, pierwszą wolną elekcją. Na polach we wsi Kamień naprzeciw Warszawy zebrało się blisko 50 000 szlachty. Powietrze wibrowało od politycznych dysput, zapachu pieczonego mięsa i końskiego potu. Wśród kandydatów byli arcyksiąże Ernest Habsburg, car Iwan Groźny, a nawet król Szwecji Jan III Wasa. Jednak to francuski kandydat, brat króla Karola IX, Henryk de Valois, olśnił szlachtę obietnicami. Biskup Jean de Montluc, mistrz dyplomacji, obiecywał Złote Góry, sojusz z Francją, spłatę długów państwa, a nawet flotę na Bałtyku. Szlachta wybrała go na króla Rzeczpospolitej. Euforia nie trwała jednak długo. Kiedy w styczniu 1574 roku orszak Henryka wjechał do Krakowa, zderzenie dwóch światów było brutalne. Polacy oczekiwali wojownika, męża stanu w lśniącej zbroi. Zobaczyli delikatnego młodzieńca ubranego w jedwabie z kolczykami w uszach, pachnącego piżmem i pudrem. Dla sarmackiej szlachty ceniącej surowość i siłę widok króla bawiącego się pieskami i noszącego wstążki był szokiem kulturowym. Król z kolei był przerażony dzikością swoich poddanych. Mroźny klimat, niezrozumiały język, pijaństwo na ucztach i, co najgorsze, ograniczenie władzy. Artykuły henrykowskie, które musiał zaprzysiąc, wiązały mu ręce. Nie mógł wypowiadać wojny ani nakładać podatku bez zgody Sejmu. Dla człowieka wychowanego w duchu absolutyzmu Rzeczpospolita wydawała się złotą klatką, a Wawel luksusowym więzieniem. Henryk izolował się od polskich panów. Zamiast uczestniczyć w radach senatu, spędzał noce na grach w karty i zabawach ze swoimi francuskimi dworzanami, których Polacy pogardliwie nazywali miginionami. Wawel stał się areną cichej wojny. Polacy szydzili z francuskich manier, Francuzi wyśmiewali polskie obyczaje. Król udawał chorobę, by uniknąć spotkań z senatorami, a w rzeczywistości planował bale maskowe. Atmosfera gęstniała z każdym tygodniem. Punkt zwrotny nastąpił 14 czerwca 1574 roku. Do Krakowa dotarła wiadomość, która zmieniła wszystko. Karol IX, król Francji i brat Henryka, zmarł. Tron w Paryżu był wolny. Dla Walezego wybór był oczywisty. Być marionetkowym królem w zimnej, barbarzyńskiej Polsce, czy wszechwładnym władcą w ukochanej Francji. Decyzja zapadła błyskawicznie, ale musiała pozostać tajemnicą. Polacy nigdy nie pozwolili, by mu wyjechać dobrowolnie przed uregulowaniem spraw państwowych. Rozpoczęły się gorączkowe, tajne przygotowania. Oficjalnie król pogrążył się w żałobie, ale za zamkniętymi drzwiami pakowano najcenniejsze rzeczy. Klejnoty koronne, osobisty majątek, wszystko co dało się ukryć w jukach. Henryk wiedział, że musi działać szybko. Senatorowie, podejrzewając, że król coś knuje, podwoili straże wokół zamku. Wawel stał się twierdzą, z której monarcha musiał uciec jak więzień. Nadeszła noc z 18 na 19 czerwca. Walezy wydał ucztę, by uśpić czujność dworu. Kiedy goście zmęczeni udali się na spoczynek, król wymknął się ze swojej komnaty. Nie użył głównej bramy, przecisnął się przez kuchnię, a następnie bocznym wyjściem w stronę ogrodu. Towarzyszyła mu garstka najbardziej zaufanych Francuzów. W ciemnościach, potykając się o korzenie, dotarli do furty w murach, którą wcześniej przekupiony strażnik zostawił
otwartą. Pod osłoną nocy dotarli do miejsca, gdzie czekały konie. Henryk, zrzucając z siebie resztki monarszej godności, wskoczył na wierzchowca i popędził w stronę Śląska. Tymczasem na Wawelu wybuchła panika. Gdy rano odkryto puste łoże królewskie, a straże zameldowały o zniknięciu koni, stało się jasne. Król uciekł. To był policzek wymierzony całemu narodowi. Upokorzenie mieszało się z wściekłością. Natychmiast zorganizowano pościg. Na jego czele stanął Jan Tenczyński. Szlachta ruszyła w galop, nie szczędząc koni. To nie był pościg za wrogiem, to była pogoń za honorem Rzeczpospolitej. Tenczyński, wściekły i zdeterminowany, przysiągł, że dopadnie króla, zanim ten przekroczy granice państwa. Droga do granicy stała się areną dramatycznego wyścigu z czasem. Orszak królewski, choć lżejszy, był zmęczony. Polscy magnaci znający teren zbliżali się z każdą godziną. W końcu w okolicach Pszczyny, tuż przy granicy ze Śląskiem, straż przednia pościgu dostrzegła uciekinierów. Henryk był o krok od wolności, ale Tenczyński go dopadł. Nie doszło jednak do bitwy. Było to spotkanie pełne tragizmu i absurdu. Tenczyński błagał króla o powrót. Mówił o przysiędze, o honorze, o losie państwa pozostawionego bez głowy. Król, blady i wystraszony, ale zdeterminowany, odmówił. Wymyślał kłamstwa o konieczności pilnego wyjazdu do Francji i obiecywał, że wróci, gdy tylko uporządkuje sprawy spadkowe. Obaj wiedzieli, że to kłamstwo. Walezy zdjął z palca pierścień z diamentem i wręczył go Tenczyńskiemu jako zastaw. To był moment ostatecznego upokorzenia. Król polski kupował swoją wolność błyskotką jak kupiec na targu. Tenczyński, widząc, że siłą nic nie wskóra, a nie mogąc podnieść ręki na pomazańca, musiał ustąpić. Henryk Walezy przekroczył granicę, zostawiając za sobą chmurę kurzu i zhańbioną koronę. Wjechał do Wiednia, a potem do Francji, by zostać królem Henrykiem III. Ucieczka Walezego była wstrząsem dla Rzeczpospolitej. Pokazała słabość systemu elekcyjnego, ale też zahartowała szlachtę. Polacy zrozumieli, że król nie może być tylko malowanym władcą z zagranicy. Pusty tron na Wawelu stał się symbolem zdrady, ale też przestrogą. Kolejny król, którego wybiorą, Stefan Batory, będzie musiał udowodnić, że korona polska jest warta więcej niż paryskie salony, a historia Walezego pozostała wieczną anegdotą o królu, który wolał uciec nocą niż rządzić mocarstwem.